Ludzie się witają, psy srają. Tak tu jest. Znacie Timor Wschodni? Ja wcześniej też nie. Serio. Dowiedziałem się o nim dopiero niedawno. Mały kraj gdzieś w Azji, o którym prawie nikt nie mówi. A że chce odwiedzić wszystkie kraje świata, to Timor też musiał znaleźć się na liście. No i jestem. Chodźcie, pokażę wam, jak wygląda to zapomniane miejsce. Zapraszam na vloga z miejsca, o którym nawet Google musi chwilę pomyśleć. Siemanko, pozdrawiam serdecznie z Timoru Wschodniego. Leciałem tutaj z Bali dokładnie 2 godziny. Najpierw z Bangkoku na Bali chyba 4, później tutaj kolejne 2 godziny. Jestem już całkiem niedaleko Australii. Na początku na lotnisku od razu wam powiem, jeśli jesteście z Polski, wiza jest darmowa. Trzeba wypełnić tylko deklarację jakąś tam na wejście. Są takie komputery, gdzie się wypełnia. Później po wyjściu z lotniska możecie sobie kupić kartę SIM. Ja dałem $10 za kartę, która ma 5 GB. Idę teraz po taksę, jadę do hotelu, a później idę wynająć sobie jakiś skuterek i zaczynam zwiedzanie. Żółte taksy jak w Nowym Jorku. $15 za taksówkę muszę dać do hotelu. On ma taką oklejoną szybę, że tylko paseczek widać. No to tak, podstawowe rzeczy, żeby źle nie powiedzieć. Nie. Gadałem teraz z Polem, Polo tu kiedyś był. Mówię, że no w stolicy nie bardzo jest co robić, także idę zjeść obiad, napić kawy, biorę skuter i wyjeżdżam gdzieś. Timor Wschodni był kolonizowany kiedyś przez Portugalczyków, dlatego głównym językiem jest tutaj właśnie portugalski. Jest to drugi kraj w Azji Południowo-Wschodniej, w którym główną religią jest chrześcijanizm. Wiesz, to Filipiny, żebyście wiedzieli. W 2002 roku ogłosili niepodległość, czyli jest to stosunkowo młody kraj, który ma dopiero 23 lata. No i ludzie przyjeżdżają tu głównie nurkować, ponieważ ich dobrem naturalnym są rafy koralowe. Krokodyl. To jest ciekawe właśnie, skąd tu się wziął krokodyl i co z nim jest związanego, także posłuchajcie teraz tego. Dawno temu mały chłopiec uratował rannego krokodyla. W ramach wdzięczności krokodyl zabrał go na grzbiecie w daleką podróż przez morze. Kiedy dotarli do miejsca pełnego słońca i piękna, krokodyl przemienił się w wyspę. Tak narodził się Timor Wschodni. Do dziś miejscowi wierzą, że krokodyl wciąż chroni ich ziemię. O, tam muszę pojechać. Tam jest duża statua Jezusa Chrystusa. Pałac prezydencki. Musicie wiedzieć też o tym, że Timor Wschodni jest bardzo biednym krajem. I powiem wam, że widać to, naprawdę widać tą biedę. Dużo ludzi w ogóle bez butów, dzieci bez butów. Czuję się to tak trochę jak w jakimś biedniejszym kraju Ameryki Środkowej. Bardzo podobnie to tak wygląda, szczerze wam powiem. Timor Wschodni to jeden z najbiedniejszych krajów świata, gdzie znaczna część ludności żyje poniżej granicy ubóstwa. Gospodarka opiera się głównie na rolnictwie i pomocy międzynarodowej, a dostęp do opieki zdrowotnej i edukacji jest bardzo ograniczony. Kraj uzyskał niepodległość dopiero w 2002 roku, po latach okupacji indonezyjskiej i krwawego konfliktu. Mimo trudnej historii, mieszkańcy Timoru Wschodniego są dumni ze swojej tożsamości i walczą o lepszą przyszłość. No i biorę skuterek, $25 za jeden dzień. Ale nie ma innego wyjścia, trzeba tu po prostu gdzieś pojechać, bo w mieście nic się nie dzieje. Mam skuterek, jadę za miasto, bo w mieście nic się nie dzieje. Totalnie, tylko widać biedę. No i nic fajnego nie ma. $25 za jeden dzień dałem, za wypożyczenie. Ale miałem farta, policja stała, nikogo nie wpuszczała, mówi nie wjeżdżamy, full jest. Ja mówię, panie, ja tylko jeden dzień, proszę.
Wiecie, trzeba było coś ściemnić, żeby mnie wpuścił. No i się zlitował i mnie wpuścił i mogę jechać. Także zaraz wam pokażę coś ładnego. No i tu to mi się już podoba. Tu już jest inaczej. Dużo lepiej niż w tym brudnym, biednym mieście. No, tutaj to już jest klimat wyspy, taki fajny. Tam pierwsze moje wrażenie, totalna masakra. Nie podobało mi się ani w 1%. Tutaj już lepiej. No i tutaj widać inne życie trochę. Tam na górze jest ten pomnik. Kurde, nie wpuścili mnie tam skuterem, że miała, policja tam stoi. Zablokowała, tam się już nie udało wjechać. No ale przejdę się kawałek, że zobaczę i jak gdzieś nie będzie ludzi, to wystartuję dronem. Nie no, za miastem to już jest klasa, naprawdę. Dużo lepiej, już się nie mogę doczekać, jutro z samego rana biorę skuter i od razu ruszam na zwiedzanie wyspy. Chciałem tu dzisiaj polatać, ale jest tyle ludzi, a nie wiem, czy nie ma tu przypadkiem zakazu w tym kraju, także wolę nie ryzykować. No stary. Że coś tam gadam, wiecie, tudo bien, oj. Było się w Brazylii, trochę się po portugalsku mówi. O, znamy takie jeszcze popularne słowo puta. No. Kto wie, to wie. A nie, sorry, puta to jest po hiszpańsku. Po portugalsku się mówi pocha. Tak, dokładnie tak. Idę na obiad, bo od 7 rano śniadanie nie jadłem, a już jest 16. W ogóle w obiegu główną walutą tutaj są amerykańskie dolary. Ale nie ma jedynek, tylko zamiast jedynek są monety, które mają wartość 100, 50, 25. No mniejszych nie widziałem, także nie wiem, czy są jeszcze mniejsze. Ale to też taka ciekawostka, że w takim miejscu tutaj jest dolar amerykański. Siemanko, siemanko. Zaczynam właśnie kolejny dzień w Timorze Wschodnim. Jestem właśnie w Dili, czyli w stolicy. I ruszam w traskę. Zrobię dzisiaj bardzo dużo kilometrów, bo chcę zobaczyć wiele miejsc i wam je pokazać. No i zaczynają się piękne widoki Timoru Wschodniego. Za mną ten Jezus, to wczoraj tu byłem. Wczoraj tu było tyle ludzi, że po prostu nic się nie dało zrobić, a dzisiaj nikogo, kompletnie nikogo. Wiecie, wczoraj niedziela była. Także wiedziałem, że lepiej wczoraj odpuścić. Pamiętajcie, jak latacie dronem i nie jesteście pewni, czy możecie, to czasem trzeba po prostu użyć głowy. Jeden dzień odpuścić, przyjedziecie na drugi dzień i możecie sobie bez problemu polatać. No to mi się wydaje. Ale brudna plaża. Prawie jak nasz Świebodzinie, tylko że mniejszy. Świebodzinie jest największy na świecie. Nie wiem, czy wiecie, ale ten Świebodzinie jest większy od tego w Rio de Janeiro. No bo przecież wiadomo. Nie rozumiem tego, ale no dobra. To jest taki kompleks chyba trochę. Będziemy mieli większego niż w Rio. Mniejsza z tym. Do kolejnej miejscowości mam godzinkę 30-45 km pokazuje. Drogi są wiadomo tragiczne tutaj, o tym też mi mówił Polo. Także ruszam. Jak się wyjedzie za miasto, już wszystko się zmienia.
Jest zupełnie inna roślinność. Super. O. Ludzie się witają. Psy srają. Tak tu jest. Zatrzymałem się na takiej miejscówce, bo mnie zaciekawiło, że ktoś zrobił sobie tam nagrobek. Ciekawe miejsce, co ktoś wybrał. Słońce już smaży coraz bardziej, także co kawałek będą się zatrzymywać, żeby trochę odpocząć, ale spoko. Z takimi widokami to żaden problem. Łodzie te tutaj przypominają bardzo te, które ludzie mają na Filipinach właśnie. Że mają po bokach takie doczepione burty, jakby, nie wiem jak to powiedzieć. Powiem wam, że jak tak jadę tutaj przez te wioski i obserwuję, jak ludzie tu żyją, no to jest naprawdę bieda. Wczoraj wyczytałem na jednej stronie, że chyba ponad połowa populacji zarabia coś koło 200 czy poniżej $200 rocznie. Nie wiem, na ile prawdziwe są te informacje, ale po tym, co tak obserwuję, no to jest to prawdopodobne. Przyjechałem do miejscowości Mama Tuto. Miałem jakieś 2 godziny. No i nic się działo. Dobra, teraz wam pokażę coś, co jest jedną z głównych atrakcji tego kraju. Jest chyba w pierwszej 10. I chciałbym, żebyście zobaczyli i zrozumieli to, z jakimi problemami zderza się ten kraj. Że jest tu naprawdę straszna bieda, no i mało kto go w ogóle odwiedza. Jestem tutaj właśnie na plaży $1 Beach. $1 Beach nazywa się dlatego tak, że po prostu dzieciaki tu kiedyś do stacjonujących żołnierzy podchodzili i zagadywali o dolara. Ale to jest jedna z głównych atrakcji właśnie Timoru Wschodniego. Patrzcie, było napisane w broszurach, że tu ludzie przychodzą plażować, że jest pięknie i tak dalej. A to jest nieprawda. Wszystko jest ogrodzone, strzeże ochrona. Widziałem, że chłopak z maczetą chodzi i strzeże tego dookoła. Nie można tutaj wejść. Kiedyś tu był jakiś ośrodek pewnie, no bo widać, że był. Te wszystkie wieżyczki, które są, to tam można było sobie siedzieć po prostu, bo są tam ławki. Tu pewnie był basen, tam był basen. No i może w latach świetności coś się tu działo. No ale dawno już się to skończyło. Jest tu pustka, nie ma tu żywej duszy, poza jednym ochroniarzem, który chodzi i pilnuje tego. No a syf, no widzicie, no ale to akurat to wyrzuca morze, to też nie jest wina plaży. Smutne, naprawdę smutne. No i tak jak wam mówiłem kiedyś, są kraje, które odwiedza się tylko raz. Które po prostu trzeba zobaczyć, no bo są krajami Organizacji Narodów Zjednoczonych, tak na przykład jak Timor Wschodni, jak na przykład Brunei. Co takie jeszcze tam jest? Kurde, teraz mi wypadło z głowy. Ale jest parę takich właśnie małych krajów, w których byłem. Przyjeżdżacie, jesteście i wyjeżdżacie. I więcej się tu już nie przyjeżdża, bo nie ma po co. Jeśli ktoś był w tym kraju, to dajcie znać w komentarzach, co w ogóle sądzicie o tym i kiedy byliście, bo może byliście 5 lat temu, 10 lat temu i tak dalej, może było lepiej. Teraz no nie jest to dobrze. I dajcie znać w ogóle w komentarzach, kto z was w ogóle słyszał o takim kraju jak Timor Wschodni. Chciałbym się dowiedzieć. Jeśli ktoś nie słyszał, dajcie znać w komentarzach, że nie, że pierwsze słyszycie. Jeśli słyszeliście, dajcie znać, tak, jasne, słyszałem. Miałem geografię w szkole. Ja też. A jakoś jakbym się nie interesował światem, to pewnie o nim nie słyszał.
powiem wam, że nawet jak się zbliża wieczór, robi się zachód słońca, no nawet przyjemnie tu jest. Ale jeśli ktoś będzie miał do wyboru między Timorem Wschodnim lub jakimkolwiek krajem na świecie, wybieraj coś innego, no. Wiele tu się nie dzieje po prostu, a nie dzieje się w sumie nic. Tak to jest. Albo nie wiem, albo ja już po prostu za dużo widziałem i mam za duże wymagania. Może też tak być, oczywiście. No i tak ładnie się zapowiadało. Ale może się podświetli jeszcze. O, chłopaki boksują coś. Trafiłem na lokalny festyn jakiś. Dzisiaj 19 maja, to jest 20 dokładnie, a 20 obchodzą tutaj święto niepodległości. Także 5 dni trwają imprezki tutaj, na których prawie nikogo nie ma. O, tu jakieś próby mają. Dlatego tyle wszędzie flag. Z racji tego, że tu była jakaś kolonia portugalska, są tu też portugalskie restauracje. No i poszłem na lokalne piwko i coś europejskiego. Pyszne. To jest najciekawsze lotnisko, na jakim byłem. Patrzcie, na lotnisku możecie się piwka napić. Tutaj prześwietlają wam bagaże, a tu panie z imigracyjnego wbijają pieczątki, że wyjeżdżacie z kraju. Z tyłu siedzicie, czekacie na samolot. Ciekawie, naprawdę ciekawie. Bardzo malutkie lotnisko w stolicy kraju. No i tyle by było z Timoru. No i moi drodzy, koniec tej wyprawy. Niestety. Połowa planu zrealizowana, druga połowa nie, ale góry nie uciekną. Za rok tam wrócę. Wracam na Phuket, przepakować plecak. Znaczy najpierw dzisiaj od razu jadę do ambasady rosyjskiej. Załatwiam wizę. Muszę przepakować plecak. I kolejny etap tej podróży to będzie Mongolia, Rosja, Gruzja, Azerbejdżan i Armenia. No i tak, sytuacja się trochę skomplikowała. Byłem wczoraj w ambasadzie, znaczy sobie w konsulacie, który tutaj jest na Phuket, Federacji Rosyjskiej i przez to, że 2 tygodnie wcześniej temu byłem spróbować załatwić wizę, ale nie miałem zaproszenia. Powiedziałem, że potrzebuję turystyczną wizę, a teraz przyszedłem z zaproszeniem sportową wizę. Powiedzieli mi, że nie mają jakieś tam potwierdzenia i że mi nie dadzą. Odezwałem się też do Bangkoku, do głównej ambasady, no i tam mi powiedzieli, że muszę to załatwić na Phuket. Także spokojnie kombinuję cały czas, jak to zrobić. Ja po prostu potrzebuję wizę taką biznesową, na której będę mógł siedzieć troszkę dłużej, około 3 tygodni. Mógłbym sobie załatwić zwykłą na 14 dni, ale w 14 dni nie zrealizuję tego, co chciałem zrealizować. Musiałem robić wszystko bardzo, bardzo szybko, a ja mam na to przeznaczone ponad 20 dni. Będę kombinował, jakoś się to uda. Jeszcze i tak muszę polecieć w jakieś tam miejsce, później muszę polecieć do Mongolii. Spokojnie, spokojnie, wszystko się ogarnie. To jest najważniejsze. Bez stresu, bo i tak wiem, że wizę dostanę, bo mam zaproszenie. No. I to mam zaproszenie legitne, potwierdzone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych tam właśnie i tak dalej. Także no tu się jakoś do mnie doczepili na Phuket. No ale tak to jest. Bo widziałem, że jak powiedziałem właśnie skąd jestem, tak troszkę kręcili nosem. Ogólnie Polacy nie mają problemu dostawać wiz. Bo to, co jest w telewizji, a to, co jest na miejscu, to są dwie różne sprawy. Dzisiaj dzień wyjazdu. Tak, bo mówiłem, przyjechałem tylko przepakować torby, przepakować plecak w sumie, ale biorę od razu ze sobą walizkę, którą po prostu zostawię i no trochę mi smutno. Nie będziemy tutaj aż praktycznie do listopada. W listopadzie też przyjadę tylko na parę dni i później dopiero w styczniu, dopiero na sezon przyjeżdżam. Plany mam naprawdę grube na ten rok.
ale będę tęsknił za tą Tajlandią. No jeśli będę musiał przyjechać, oczywiście, to przyjadę, jeśli będzie coś pilnego. Ale nie zamierzam. Zobaczymy. Mam zamiar zrobić fajną trasę, mam cel i muszę go zrealizować. No, wylatuję. Tym razem z walizką, ale walizkę zostawiam po drodze. O, tak jak tam mam. I ruszam w długą podróż. W sumie odwiedzę 7 krajów. 7 krajów. 2 pierwszych nie powiem. Będzie to niespodzianka. No ale najważniejsze najpierw, żebym dostał wizę. Będę w czwartek załatwiał. Dobra, koniec tego odcinka. Changa jednego jeszcze sobie musiałem wypić, bo już nie będę miał długo okazji się go napić. Będzie parę miesięcy. No. Jestem podekscytowany, że ruszam w taką długą podróż, bo to będzie naprawdę świetna podróż. Teraz będzie 7 nowych krajów, później będzie przerwa w Europie, plus dodatkowo w Europie jeszcze odwiedzę Islandię i Grenlandię. Taki jest plan. Później będą Stany Zjednoczone przez 3 miesiące. A później będę dokończał Amerykę Południową. Żeby zamknąć całkowicie, będę miał całkowicie Antarktyda zaliczona. Cała Europa jest. Ameryka Północna i Południowa będą. W Azji zostanie mi tylko Arabia Saudyjska na przyszły rok. No i później na Oceanii 11 krajów. Później Afryka. Tak to wygląda, moi kochani. Świat staje się coraz mniejszy dla mnie. Ciekawe, co będzie później. Czas pokaże. Dobra, trzymajcie się. Dzięki wielkie. Pozdrawiam serdecznie. No i przede wszystkim pozdrawiam tych, którzy rozumieją, jak na wysokości wygląda choroba, bo dużo osób nie rozumie. Nawet mi się nie chciało tego komentować. Eksperci. Dobra, trzymajcie się. Pozdrawiam. Jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje, zostawcie suba. Yo.